Cześć! Dzisiaj zabierzemy Was do wnętrza niezwykłego wraku. 15 grudnia 1991 roku miała miejsce największa morska katastrofa na Morzu Czerwonym. Prom Salem Express na skutek błędów w nawigacji uderzył w rafę u wybrzeży Safagi, po czym zatonął wraz z setkami pielgrzymów wracających z Mekki. Oficjalnie mówi się o 470 ofiarach i 180 uratowanych. Nieoficjalnie wiadomo, że ekipy ratownicze wydobyły 850 ciał. Dziś wraz z grupą płetwonurków zabierzemy Was w podróż do wnętrza wraku Salem Express. Opowiemy też o jego historii. Na początek briefing, czyli omówienie nurkowania i wskakujemy do wody. Wrak leży na prawej burcie, na głębokości około 32 metrów. Nurkowania w tym miejscu dostępne są już dla nurków poziomu podstawowego, ponieważ jego lewa burta znajduje się na głębokości zaledwie kilkunastu metrów. My z grupą bardziej doświadczonych nurków, minimum poziomu zaawansowanego, lewą burtą dostaniemy się do jego wnętrza. Salem Express został zbudowany niemal 60 lat temu. Zatonął ponad 31 lat temu. Początkowo należał do armatora francuskiego, później duńskiego, a ostatecznie do egipskich armatorów. Jego długość to 115 metrów, a szerokość prawie 18. Mając niemal 430 kabin pasażerskich, mógł zabrać na swój pokład około 1200 pasażerów, a do tego prawie 150 pojazdów. Zresztą za chwilę będziemy mijać jeden z nich. O, jest. O, tutaj kolejny pojazd. W ostatnią podróż Salem Express wyruszył właśnie do Safagi. Większość jego pasażerów stanowili pielgrzymi. Według różnych danych liczba pasażerów wynosiła od 578 do nawet 1600. Promem dowodził kapitan Hassan Moro, który bardzo dobrze znał okoliczne wody. Po gwałtownej zmianie pogody i warunków na morzu kapitan postanowił skorzystać ze skrótu i tym samym zaoszczędzić około 2 godzin podróży. Niestety, na skutek błędów w nawigacji wytyczył niewłaściwy kurs, który spowodował, że tuż przed północą Salem Express uderzył w rafę i w ciągu 20 minut zatonął, zabierając na dno większość jego pasażerów. 2 dni później rozpoczęła się 3-dniowa zorganizowana penetracja wraku, która doprowadziła do wydobycia 850 ciał. Oficjalne dane mówią o 470 ofiarach. Zejście do najniższych pokładów zostało wówczas uznane za zbyt niebezpieczne, dlatego część ofiar pozostała we wraku. Widok na żywo tych wszystkich bagaży jest trudny do opisania słowami. Ze względu na ogrom tragedii oraz fakt, że we wraku pozostały zwłoki niektórych pasażerów, nurkowanie w tym miejscu należy do kontrowersyjnych. W tym momencie musieliśmy zatrzymać nagrywanie. Zgadnijcie dlaczego? Salem Express to nie fajny wrak z rybkami wokół, lecz zbiorowa mogiła. I ważne jest, aby przed zanurzeniem, a zwłaszcza przed wpłynięciem do jego wnętrza, liderzy, przewodnicy czy instruktorzy uświadomili nurkom historię tego miejsca oraz odpowiednio ich przygotowali. Wpływając do ładowni i widząc porozrzucane bagaże czy dziecięce zabawki, wielu uczestników relacjonowało, że doświadczyło bardzo silnych i mieszanych uczuć. Niektórzy czuli przygnębienie, smutek, inni zarzekali się, że już nigdy nie wpłyną do wnętrza Salem Express. Po około 30 minutach nurkowania cała nasza grupa
wypływa z wnętrza wraku. Dla większości z nas nurkowanie to będzie bezdekompresyjne. Oznacza to, że w każdej chwili możemy zakończyć nurkowanie, wynurzając się na powierzchnię. Nurkowanie dekompresyjne z kolei charakteryzuje się m.in. tym, że wynurzenie następuje stopniowo. W trakcie wynurzenia musimy zatrzymać się na określonych głębokościach przez określony czas. Są to tak zwane przystanki dekompresyjne. W tym momencie grupa bezdekompresyjna wynurza się na powierzchnię. Z kolei grupa nurków dekompresyjnych ma w planie opłynąć cały wrak z zewnątrz. Nad nami płynie ogromna ilość małych rybek. My oglądamy wrak. Dalsze nurkowanie możliwe jest dzięki posiadaniu dodatkowej butli z gazem oddechowym. Zaglądamy w szczeliny, szukając jakiegoś życia. O, jest! Mnóstwo podwodnego życia Morza Czerwonego znajdziesz z kolei w filmie Co kryje podwodny Egipt. My tymczasem dopływamy do śruby. Zobaczcie, jakie piękne są kolory porastających ją korali. Niestety, zgodnie z planem, musimy zacząć się wynurzać. Po drodze mijamy wejście do ładowni. To tam nurkowaliśmy rok wcześniej, w 30. rocznicę zatonięcia Salem Express. Film z tego nurkowania znajdziesz na naszym kanale. My tymczasem kontynuujemy wynurzenie. Titanic Morza Czerwonego to nazwa naszego cyklicznego wyjazdu do Egiptu. Salem Express, czyli tytułowy Titanic, to główny jego punkt. Tego typu wyjazd to typowe wakacje, ale z nurkowaniem w tle. Oznacza to, że uczestnikami są zarówno osoby nienurkujące, jak i certyfikowani nurkowie. Dodatkowo na wyjeździe można zakończyć podstawowy kurs nurkowy i tym samym stać się certyfikowanym nurkiem. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, kontakt znajdziesz na stronie nurkowo.pl. Wracamy do naszego wynurzenia. Zostało nam zaledwie kilka metrów, aby osiągnąć pułap lewej burty. Salem Express podczas tego wyjazdu był jedynym wrakiem, w którym nurkowaliśmy, a już teraz szykujemy się do kolejnego wyjazdu. Tym razem będzie to wrakowe safari nurkowe. No, to pa!